Dzień dobry Państwu, wszem i wobec. Witamy w składzie duetowym, czyli Paweł Jeżowski i Dzień dobry. Maciek kapitan Lisowski. Jak zwykle przy niedzieli. Ten punkt naszego repertuaru jest bardziej stały niż kolacje czwartkowe, które z przyczyn, o których Paweł owszem może wspomnieć, bo nie był to dla niego dzień przyjemny, czasami spadają z rozkładu, ale na szczęście staramy się, żeby nasza ramówka była regularna jak najbardziej. Tym, którzy nas wspierają, bardzo serdecznie dziękujemy za słowa wsparcia, wyrazy wsparcia, zwłaszcza przy tym ataku, jaki odbywał się w ostatnim czasie na osobę oraz kanał Pawła ze strony raczej onucowych aktywistów internetowych, więc to się przydało. Stosowne oświadczenie Paweł i Mateusz zrobili. No niestety, ta wojna ma wiele płaszczyzn, wiele obszarów, niestety ten informacyjny też i chociaż nie bierzemy w niej udziału bezpośrednio, to nas, jak się okazuje, dotyka. Więc tym bardziej wszystkim naszym wspierającym i patronom bardzo serdecznie dziękujemy dla obu kanałów. Zapraszamy, zachęcamy innych, żeby nas wspierali, bo dzięki temu jesteście współproducentami tego wszystkiego, a skoro to oglądacie, to znaczy, że jest fajne. Tak, jutro jeszcze będzie oświadczenie, żeby nie zajmować czasu, jak sytuacja wygląda i przed czym jak gdyby ostrzegamy naszych widzów. Natomiast my sobie przejdziemy, słuchajcie, jak co tydzień do zestawienia. Dzisiaj 11 punktów, a więc top 10 wieści z Rosji. Na miejscu 10 mamy informację dotyczącą Federalnej Służby Antymonopolowej, która bada aferę kurczakową, a dokładnie sprawdza 12 producentów kurczaków i jaj pod kątem zmowy cenowej, no bo jak to może być w Rosji, żeby kurczaki tak drożały, jaja tak drożały, to nie może być inflacja, to musi być, słuchajcie, zmowa cenowa. No i tutaj mamy informację, Kułacy i inni tacy. Na pewno mówiliśmy w cepach, tak, no, że ta zmowa, słuchajcie, cenowa obejmuje aż 12 producentów. Kontrolę przeprowadzono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w 10, słuchajcie, w 10 obwodach. To dużo, jak na Rosję. No i tutaj, jeżeli chodzi o służbę antymonopolową, to straszy producentów długoletnim więzieniem, informując, że w przypadku naruszenia prawa o ochronie konkurencji będą wszczynane postępowania antymonopolowe, powołują się na 178 paragraf kodeksu karnego o ograniczeniu konkurencji. Co prawda ja nie widzę tutaj związku, no ale oni oczywiście widzą, bo twierdzą, że to jest ograniczenie konkurencji i zmowa cenowa. Zmowa cenowa, producenci kurczaków się zmówili, żeby tutaj mieć wyższą cenę. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy cały czas informacje z listopada, no niestety w listopadzie zarówno jaja, jak i mięso drobiowe cały czas jeszcze drożeje, pomimo tych kontroli, czyli tutaj mamy w samym listopadzie 13% do góry, a jeżeli chodzi o jaja, no to 4%, jeżeli chodzi o drugi tydzień listopada. A wiesz co, ja tak patrzę na ten wykaz tych obwodów, w których to jest, tak na gorąco. Obwód tiumeński, nie kojarzę zbytnio, gdzie on tam jest, więc go zostawię w spokoju, ale leningradzki, wiadomo, Leningrad, drugie najważniejsze miasto, więc tam jest to istotne, bo wpływa na opinię publiczną. Niżny Nowgorod, Białgorod, Nowogród,
Omsk i Rostów to są wszystko obwody, w których jest bezpośrednie zaplecze specjalnej operacji wojskowej. Więc jeżeli tam drożeje podstawowy produkt, którym mogą karmić swoich żołnierzy, to Rosję to bardzo boli, więc to jest najprostsze. Zamiast dopłacać, lepiej przywalić tak, żeby przestraszyć i mieć to taniej. Ktoś na tym robi interesy oczywiście z zaopatrzenia. A Republika Tatarstanu i Stawropol, no akurat tam są zakłady przemysłowe, gdzie podobno w części dostaje się wypłatę w ekwiwalencie spożywczym na przykład, co oznacza, że znowu na tym tracą ci, którzy z tego... Poczekaj, ja nie, znaczy, że co, że w jajach im płacą? Ja nie słyszałem. Nie, ale częściowo dostają deputat taki dodatkowy, ci, którzy są w przemyśle zbrojeniowym. Zbrojeniowym. Tak. Ale poczekaj, a to co oni dostają w zbrojeniowym? To wiesz co, też się z tym nie spotkałem, szczerze powiedziawszy. Mięso, oleje, mąkę. To ja zrozumiałem, że dostają jak gdyby zbrojeniowym coś, co budują. Tak na przykład, nie wiem, 2 granaty do domu przyniosą albo w świątecznym ubraniu. Po coś. Mieliby rozrywkę. No dobrze, słuchajcie, przechodzimy do miejsca kolejnego. Miejsce 9, dosyć ważne. To przeszło bez echa w polskiej prasie. Natomiast jeżeli chodzi o prasę anglojęzyczną, no to było dosyć dużo artykułów na ten temat. No i w Rosji też. I tutaj mamy nawet agencja Nowosti opublikowała, słuchaj, materiał analityczny. No i tutaj nie można ich podejrzewać, że on jest stronniczy i antyrosyjski. I w tym materiale analitycznym oceniła wpływ amerykańskich sankcji, które według naszych geopolityków nie działają, a według RIA Nowosti działają, bo okazuje się, że według tego raportu to cały projekt arktycznego skroplonego gazu ziemnego LNG-2, która do tej pory była rozwijana przez rosyjski Nowatek, no w tym momencie nie może być kontynuowana według tego raportu. Ale czy to jest ten port i cały ten ośrodek LNG w Arktyce, który finansowali Chińczycy i potem przestali? No nie tylko Chińczycy, to wiesz, to tam Niemcy, 10 miliardów włożyli Chińczycy. Dolarów. Wiesz co, no tam to już chyba tak ponad 50 poszło, pewnie więcej, no musiałbym to zliczyć, te wszystkie inwestycje. To jest jeden z większych rosyjskich projektów ostatnich lat, z którym wiązano bardzo duże nadzieje. Jeżeli chodzi o LNG, to ten projekt miał dać 4% światowego LNG. No to bardzo dużo, nie? No tak. Bo do tej pory Rosja, no to tam jakieś nawet 2% nie przekraczała, a więc no tutaj by wzrośli pewnie 3-4-krotnie. No okazuje się, że cały projekt został umieszczony na tych najnowszych amerykańskich sankcjach, na amerykańskich listach sankcyjnych. No i w związku z tym kraje przyjazne i nieprzyjazne nie chcą mieć nic z tym do czynienia. Wszyscy się wycofują, to jest grubsza. Czyli presja ma sens. Presja ma sens, w związku z czym opłacalność zagadnienia zanika, ale podobnie jest z białoruskim programem nuklearnym, jeśli chodzi o elektrownię. Jedna w budowie, jest opóźnienie roczne, domaga się wręcz odszkodowania Baćka od Rosatomu. Rosatom proponuje inne ekwiwalenty, ale tymczasem bazą wszystkiego była sprzedaż energii do krajów bałtyckich, Polski, Niemiec. A w tym momencie jakie są szanse tego, skoro żaden z krajów nie zgłosił zainteresowania? Okej, może nie teraz, no ale jeszcze musi istnieć odpowiednia sieć przesyłowa do tego, a musiałoby to iść przez Polskę albo jakiś nowy, położony przewód odpowiednio gruby w Bałtyku, omijający Polskę, idący do Niemiec. I to jeszcze musiałby wyjść przez kraje bałtyckie. No jakoś tego nie widzę. A dalej to robią i nawet o drugiej myślą. No, więc tak. Mają to zacięcie Rosjanie i Białorusini do dziwnych inwestycji. Słuchajcie, teraz przejdziemy do miejsca 8. Na miejscu 8 my robiliśmy, jeżeli ktoś jest zainteresowany rynkiem motoryzacyjnym, a szczególnie w Rosji,
To cały komentarz powstał na ten temat, natomiast musimy odnotować, że Avtovaz, który miał być tym motorem napędowym rosyjskiej motoryzacji, spotyka się z dużymi problemami i tego można było się spodziewać, ponieważ jednak ta branża motoryzacyjna jest, jeżeli chodzi o komponenty, taką branżą globalną. No i tutaj, ponieważ Avtovaz został umieszczony na liście amerykańskiego Departamentu Skarbu, to w tym momencie znowuż Rosjanie mają, i to ciekawe, że jak Amerykanie umieszczają na tych listach, znaczy jak Europejczycy umieszczają, to Chińczycy słabo reagują, ale jak Amerykanie umieszczają na jakiejkolwiek liście negatywnej firmę rosyjską, to potem się okazuje, że na przykład Chińczycy i Hindusi nie chcą współpracować. Nagle coś się pojawia, niekoniecznie mówią otwarcie, natomiast pojawiają się jakieś przeszkody, które uniemożliwiają kontynuację współpracy i troszeczkę jest w tym przypadku podobnie. No tutaj mamy informację, no znowuż od dyrektora generalnego firmy, który znowuż narzeka, że wprowadzone we wrześniu sankcje wobec Avtovazu zaczęły przestrzegać nie tylko kraje zachodnie, ale także państwa, z którymi Rosja ma przyjazne relacje. No tutaj chodzi o Chiny. Smuteczek. I tutaj on mówi, że lista przyjaznych krajów chyba musi być zweryfikowana, na pewno nie robi się coraz dłuższa, a wręcz przeciwnie. No i tak dalej. Konsekwencje tego są masowe odmowy, słuchaj, firm chińskich, do chińskich, tak, tutaj też instytucji finansowych, banków, które współpracują z branżą motoryzacyjną. No i tutaj on się skarży, że te płatności i wymiana i zakupy tych komponentów są utrudnione i w tym momencie są blokowane. No i w związku z tym powiedział, że już ogłasza, że będzie spadek produkcji, no i planowali 400 000 samochodów wyprodukować, no muszą to zmniejszyć o 10%. Nie? Ale tak w ogóle to Avtovaz produkuje poprzez przede wszystkim łady, poprzez składanie Chińczyków, obrędowanie i przyklejenie paru naklejek. No wiesz, tak nie do końca, bo oni są w takim rozkroku. Jeszcze troszeczkę mają tego swojego, co mieli opracowanego. Jakiego swojego? Francuskich. Swojego, to nie wiem, co tam jest ichniego. Francuskich i tutaj przestawiali się, ponieważ część mieli zmagazynowanych i wiesz, oni przestawiali się na chińskie analogi, czyli próbowali odtworzyć to, co jest francuskie za pomocą chińskich komponentów. No i część się udała, część się nie udała. Wiesz, niektóre podzespoły można było w całości na przykład wymienić, tak jak nie wiem, poduszki chińskie, bo tam były też problemy, oni zamówili, potem się okazało, że te poduszki źle działały, a więc produkowali przez jakiś czas bez poduszek, różnego rodzaju, wiesz, tam elektronikę od Chińczyków biorą, czyli wiesz, są pewne części, które w całości da się powiedzmy zamienić, na pewne tak nie do końca. No i oni akurat próbują faktycznie składać te samochody, ale nie na zasadzie, że wiesz, kupują gotowca, tylko właśnie próbują dopasować. Tak. Pierwiastek autorski w tym jeszcze. Tak. Natomiast w przypadku na przykład Moskwicza, to jest taki projekt typowo monterski, bo w tamtym przypadku przychodzi model chiński, tak naprawdę, który jest rozkręcany przed wysyłką i potem jest z powrotem skręcany. A i to jest rozkładane tylko nie na trwa to takie większe komponenty, większe bloki, żeby łatwiej większe komponenty, tak, żeby było łatwiej transportować. No i dwa, żeby też podatkowo, żeby nie było tak, że to jest sprowadzony samochód, tylko że on jest produkowany w Rosji. Natomiast to jest ten kierunek, bo tutaj widzimy, że skoro Chińczycy dołączają do sankcji, znaczy oficjalnie oni nie dołączają, natomiast nieoficjalnie obiektywne problemy, jeżeli chodzi o dostawy niektórych komponentów, płatności i tak dalej,
a więc praktycznie dołączają do tych sankcji, no to Rosjanie no, muszą liczyć się z tym, że coraz bardziej będzie to kierunek nie autorski, tylko taki monterski. Chociaż ostatnio, jeżeli chodzi o rynek samochodowy, tych osobówek, to zatrzymała się sprzedaż chińskich marek, ale dlaczego się zatrzymała? Dlatego, że się wszystko zatrzymało. Generalnie spadek popytu. Tak, nastąpił na jesieni, teraz mamy spadek popytu. Banki próbują dawać takie, no bo poszły te stopy i tak dalej, próbują dodatkowe teraz produkty kredytowe na samochody dawać, no ale one są wysoko nadal oprocentowane, no bo muszą być. Ale dają, wiesz, no bo to w Rosji też czasami jest tak, że potem banki się będą martwić, czy ktoś spłaci, czy nie spłaci, więc znowuż dają bez zabezpieczeń te kredyty teraz samochodowe, wcześniej dawali hipoteczne, teraz dają samochodowe, te Ninja, co równie źle się skończy, no ale to będą się martwić pewnie w przyszłym roku albo za 2 lata. W każdym razie no, branża motoryzacyjna, Rosjanie myśleli, że w 2023 będzie odbicie, a w 2024 nawet może wrócą do tego, co było, szczególnie, że mniejsza konkurencja jest, nie? Avtovaz mówi, no wiesz, no wcześniej działali jednak na konkurencyjnym rynku, no a teraz konkurencyjny rynek polega na tym, że jest Lada i marki chińskie, nie? No okazuje się, że to nie jest wystarczająco, żeby oni odbudowali swoją pozycję. No i już się mówi, że być może będą kolejne zwolnienia. A tam mamy dużo, bo wiesz, tam jest bardzo dużo pracowników. Renault tam dużo zainwestował, znaczy ten koncern, tak mówię Renault, no ale okej, cały koncern francuski. No i teraz trzeba coś z tym zrobić, wiesz, tutaj eksportu nie ma, bo jeszcze wiesz, nawet te wcześniejsze, to co produkowali w Rosji, to część jak gdyby szło na eksport, teraz to wszystko musi iść na Rosję, mniejsza konkurencja. Zobaczymy, co Chińczycy zrobią, bo na razie Chińczycy tak naprawdę z Ładą nie konkurują. Łada nie ma konkurencji cenowej, bo wszystko jest droższe. Konkurencja są jedynie. No ale to, co jest oferowane używane w środku tego samochodu z kolei przez Ładę, no odstaje gorsze, od standardu, jaki mają Chińczycy. Więc... No ale wiesz, no to jest taki segment A, powiedzmy B, tak nie wiem, trudno mi stwierdzić. No a Chińczycy jednak troszeczkę wyższa półka w tym momencie. No i cenowo jest to droższe. Zupełnie inna sytuacja jest i o tym też mówiliśmy, zupełnie inna sytuacja jest na rynku ciężarowych samochodów, ponieważ no, tam Chińczycy mocno weszli, a znowuż firmy zachodnie wycofały się wszystkie. I o ile jeszcze w zeszłym roku był bardzo duży problem z serwisowaniem, to teraz Chińczycy otwierają kolejne punkty serwisowe i dealerskie, no i próbują tam wypychać te swoje ciężarówki. I w tym roku widzimy, że faktycznie no, Rosjanie muszą zmieniać, bo wiesz, bo jest sytuacja taka, oni długo nie zmieniali przez COVID, no potem mieli zmieniać, no ale że tak powiem. Ale chodzi ci o design, cokolwiek, czy wymiana ciężarówek? Wymiana jako taka. Wymiana partii. Wiesz, tak, jeżeli chodzi o rosyjskie ciężarówki, to są ciężarówki z najdłuższym, też robiliśmy o tym materiał, z najdłuższym przebiegiem, jeżeli chodzi o kraje europejskie, tak, no nie ma takiego kraju. Ja to widziałem. A wiesz, a jeszcze jest problem, no bo część ciężarówek zostało przekierowane dla wojska. Bo tam sytuacja, jeżeli chodzi o te wojskowe lub nadające się dla wojska, no tam jest dramatyczna sytuacja, tak? Tam są no, niesamowite niedobory, tam chyba wszystkiego brakuje. A Ukraińcy nie odpuszczają i niszczą ciężarówki jak tylko mogą. Kolumny, jeżeli jakakolwiek kolumna pojawi się, to Ukraińcy to rozwalają, a więc oni muszą jeździć pojedynczo, co jak gdyby kolejne utrudnienie. No, brakuje opon, bo okazuje się, że znowuż te chińskie opony, no to chyba tylko do tych chińskich i to też nie do końca są słabej jakości. Oni strasznie narzekają. Znaczy inaczej,
wiesz, no może jak na takie normalne drogi i wiesz, niekorzystanie, nieprzewożenie, wiesz, takich rzeczy wojskowych i nie znaczy na drogi takie utwardzone, asfaltowe, to te opony może się i nadają, tak, natomiast no, na to, jak są wykorzystywane w Ukrainie, no to one się zupełnie nie nadają. No i tu jest chyba problem, tak, bo Japończycy w sierpniu zrobili embargo na opony, oni brali z Japonii te opony, brali z Finlandii, no i teraz z Zachodu nie ma jak, bo to nie jest tak prosto sprowadzić w imporcie równoległym. Ale specjalistyczne takie opony. Sam proces produkcji opon albo ich wulkanizacji właściwej w oparciu o karkasy. I dlatego było mówione o tym, że bardzo naciskają i żądają, żeby dowódcy albo firmy zużyte opony, ale nie zniszczone, oddawali do skupu wręcz, bo oni na tych karkasach będą próbowali sami robić wulkanizację. I do tego sprowadzają na przykład dla opon do maszyn takich budowlanych, ziemnych, albo do tych, które potrzebują dużego protektora terenowego, sprowadzają gotowe te zestawy protektorowe, no i niestety zwulkanizowanie ich z oponą daje często efekt taki, że to płatami odpada, ta akurat jakość tych klocków, tych puzli, jakie wkładają z Chin. I niestety są cały czas w tym samym miejscu, w którym byli, jeśli chodzi o jakość i czas dostępu i czas eksploatacji tych opon w terenie. Bo trochę przy tej branży się kiedyś kręciłem, wiem jak to wygląda, wiem ile kosztują klocki tych protektorów do maszyn. To nie są tanie rzeczy. A karkas dobrej opony do takiej maszyny budowlanej to jest 5000 euro czasami. Wiesz co, no ale to wydaje się, że no powinni to nie jest jakoś nie wiadomo jak skomplikowane, no ale to jest Rosja. Ale Ukraińcy niszczą, jeżeli tylko mogą, niszczą opony w maksymalnym zakresie, żeby nawet ewakuując dany pojazd kołowy, wojskowy, nie dało się skorzystać z samych resztek tych opon. Okay. Tak jak mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą informacją na temat tego rynku motoryzacyjnego, no to odsyłam. W tym momencie Rosjanie są, no tutaj sam dyrektor generalny mówi, że są na poziomie 1970, tak 75 roku. Tak, jeżeli chodzi o produkcję, tak mniej więcej się cofnęli. No i przyszły rok na razie się nie zapowiada lepszy, no chyba, że pojawi się jakaś współpraca z Chińczykami, no na razie oni nie chcą, nie? Ze względu na te amerykańskie sankcje, no ale może się coś zmieni. Na miejscu 7 mamy shawarmę, bo okazuje się, że no inflacja w Rosji bardzo Rosjanom doskwiera. No i również jeżeli popatrzymy na takie produkty jak jedzenie fast foodowe, to jedzenie fast foodowe w październiku przekroczyło 500, czyli hamburgery, jakieś takie, tak, tego typu jedzenie przekroczyło 500 rubli. No ktoś powie, no jeszcze to nie jest dramat, no bo przeliczacie to na polskie, natomiast w przypadku Rosjan, no to są ceny dwukrotne. No i mówi się, że również porcja shawarmy osiągnie 500 rubli. Tutaj był taki w Izwiesti bodajże wywiad, jeżeli chodzi o producentów tych shawarmy. No tam są oczywiście, dochodzi jeszcze jeden problem, bo część tych producentów, że tak powiem, wraca do swoich ojczyzn, bo często pochodziła z krajów Azji, nazwijmy to centralnej i Kaukazu. No i jeżeli chodzi o personel, to część tego personelu teraz znajduje się w Ukrainie, a część tego personelu, żeby się nie znajdować w Ukrainie, wyjechała, a ci właściciele no nie mają tęgich min, natomiast mówią, że będą musieli podnieść ceny. No i tutaj my podajemy takie przykłady, że o ile jeszcze jakiś czas temu te ceny shawarmy były poniżej 200 rubli, no to w tym momencie te ceny to jest około 400 rubli.
Natomiast no, już się mówi, że listopad, grudzień oni zapowiadają, że podniosą do 500. A Czyli więc dosyć jakieś 5 do duży 6 skok. dolarów. No, tak. 5 do 6 dolarów. No. Biorąc pod uwagę awans, jaki dotyczył zjawiska jedzenia shawarmy, u nas byśmy powiedzieli kebaba, tak? W ostatnim czasie z takiej nędznej przekąski na coś ciekawszego i lepszego, gdzie jeszcze się dzieli mięso, kurczak oraz normalne, a normalne to albo wieprzowina, albo baranina dla nich w tym momencie, no to awans zjawiska był duży, więc tym bardziej boli wszystkich tych, którzy chcą z tego dalej korzystać. Wiesz co, baranina tam różnie, czasami to jest lubi. wieprzowinę to rzadko stosują, bo to jednak większość Nie halal. prowadzona jest przez muzułman, więc najczęściej jest to wołowina, czasami z domieszką baraniny, tak. I to tak mniej więcej wygląda. Miejsce 6. No to mnie się pewnie zainteresuje. No bo była wystawa lotnicza, Dubai Air Show. No Amerykanie chyba najwięcej wyciągnęli. A zgadnij, ile Rosjanie kontraktów pisali. Ja wiem, z jakim jechali nastawieniem i wieść gminna niesie, że bardzo okrągłą liczbę kontraktów i wartość tychże kontraktów jest, bo ta liczba wynosi tyle. Czekaj, pokaż, bo ja nie widzę. Zero, słuchajcie. No, nikt się nie skusił. To się im nie zdarzyło. A żebyśmy mieli porównanie, tak, no pamiętajmy, że teraz nie wiadomo, na którym miejscu w sumie jest Rosja, ale jeszcze jakiś czas temu, przed inwazją, tak to nazwijmy, no była na drugim miejscu. Tak. Już w zeszłym roku spadła, a w tym roku to aż się boję nawet myśleć, na którym oni miejscu mogą być. Niedługo będzie raport SIPRI, czyli szwedzkiego instytutu zajmującego się aktualizacją danych o sprzedaży, eksporcie i imporcie uzbrojenia. To będzie dosyć miarodajne. W międzyczasie ta ich pozycja jest przez ich media broniona tym, że przecież potężnie zwiększyli produkcję swojej zbrojeniówki, no ale ta zbrojeniówka korzysta w całości z tego, że to własna armia zamawia, więc nie ma eksportu. Ale wiesz co, ja widzę jeszcze tam taki jeden problem i myślę, że on jest poważny. Nie wiem, jakoś tego nie widziałem tej dyskusji już w polskich mediach, to zupełnie. No bo zastanówmy się, jak oni teraz, bo zamarłeś. Jestem. To tak zamarłeś faktycznie. I się nie ruszałeś. Ja myślałem, że cię zmroziło. Słuchajcie, właśnie, to jest do ciebie też pytanie, bo nikt o tym nie dyskutował, a moim zdaniem jest to bardzo ciekawe, bo każdy się koncentruje, wiadomo, na tym konflikcie, czy Polska się obroni, nie obroni, na naszym uzbrojeniu, no ale jeżeli byśmy spojrzeli na Rosję, no oni teraz przestawili się na taki produkcję remontową albo no na remont. To nazywam uzyskiem. Nieważne jak. Nieważne jak, wiesz, wyciągają, patrzą, bo tutaj też jest często taki mit, że to też słyszałem od polskich geopolityków, to jest straszne, słuchajcie, że oni mają jeszcze poskładowane ileś tysięcy czołgów. Oni nie mają poskładowanych żadnych tysięcy czołgów. Oni inaczej, jakieś elementy tych czołgów mają i być może będą w stanie, składając, czyli biorąc coś z tego, coś złożyć, ale to wymaga czasu, pieniędzy, no i jeszcze i wykwalifikowanej siły roboczej, której też brakuje. A więc to nie są czołgi, że oni wezmą i tak odpalą i one pojadą, nie? No to powiedzmy muszą z pół roku, z rok coś z nich składać, czyli to tak jakby sobie produkowali, tylko być może, dlaczego oni w ogóle to robią? Ktoś by powiedział. No dlatego robią, ponieważ prawdopodobnie wyszło, że będzie szybciej. Czyli wyremontować, coś poskładać będzie szybciej niż próba produkcji. No. Jest jeszcze ten sam problem, który mamy my u nas, czyli rezerwistów powołując, dadzą im sprzęt taki, jaki rezerwiści znają, w niewielkim tylko stopniu poprawiony, zmodernizowany, ale go znają i przeszkolenie takie przypominające jest najkrótsze, a nowy i nowoczesny absolutnie wyłączyłby temat.
No ale pojawia się teraz problem, jak jesteśmy przy tym eksporcie, no bo jeżeli te zakłady przestawiły się na te remonty i przestawiają też linie produkcyjne, no to teraz jak wrócić do tego, powiedz mi, do produkcji na eksport? No bo dwóch rzeczy nie możesz, w Rosji nie da się, jak widać, czyli nie mogą produkować i eksportować, bo sami mówią, że nie dają rady. No możemy dyskutować właśnie dlaczego, no ale nie dają rady. No i teraz, jeżeli te zakłady remontują i chcieliby wrócić, powiedzmy konflikt się kończy, następuje pokój, oni chcieliby wrócić na te rynki eksportowe, no to zobacz, że mają problem. Bo teraz masz jak gdyby w drugą stronę, chcesz zrobić tą armatę, nie masz tych komponentów, nie wiem, francuskich, z jakichś innych, no dobra, ale w międzyczasie nic nie opracowałeś. Dlaczego nic nie opracowałeś? No bo rąbałeś jakieś stare sowieckie czołgi, więc nie miałeś czasu, żeby to opracować, nikt nad tym nie pracował, no bo wszystkie siły były skierowane, żeby... No i jak? I teraz zgłosi się jakiś kraj, powie, no byśmy kupili, ale nie powiedzą, no ale my nie mamy teraz możliwości żadnych. Po pierwsze, ani ludzi, no nic, tak, wiesz. Zanim ten kraj się zgłosi, najpierw wysłucha opinii tego, co jest marketingowo krąży, czyli o tym, że ta broń jest tylko tania i to jest jedyna zaleta, bo ze skutecznością jest dużo, dużo gorzej względem tego, co jest z bronią zachodnią. To już po pierwsze. Po drugie, płatności za to, jakim cudem, skoro zbanowane są płatności dolarowe do i z Rosji, albo w innych walutach wymienialnych praktycznie, to też jest niewygodne. Po trzecie, skoro Rosja odkupowała to, co sama sprzedała, czy to do Mianmy, czy do Algierii, odkupowała, bo brakowało jej samej tych części zamiennych, komponentów i tak dalej, albo wręcz uzbrojenia, to znaczy, że można się liczyć z tym, że nie będą chcieli zaopatrywać, a na pewno są problemy z serwisem rosyjskim za granicą w chwili obecnej. Więc jak zaczynasz składać te wszystkie elementy, to Rosja wypada na bardzo długo z rynku. Dokładnie tak. O tym to jest równia pochyła, ja bym powiedział. I o ile ten spadek, który tutaj masz mniej więcej wyliczony, to jest z 22% światowego obrotu uzbrojeniem na około 16%, to nie jesteśmy jeszcze na dnie tego zjazdu, absolutnie. Ponadto długoterminowe kontrakty. W dużej mierze z zeszłego roku. Wiesz, oczywiście, ale długoterminowe kontrakty, które były, nie wiemy do końca, czy zostały wszystkie pozrywane, czy nie. Są kary umowne z tytułu tego, że Rosjanie czegoś tam nie stosują, bo słyszałem ważną rzecz. Paragraf force majors, czyli siły wyższej, wszyscy odmówili uznania go jako właściwy do tej sytuacji, ponieważ to Rosja napadła na Ukrainę, a nie została napadnięta. I paragraf, że siła wyższa spowodowała, że nie są w stanie zrealizować kontraktu, więc nie poczuwają się do kar umownych, odpada. Wiesz co, no właśnie chodzi mi o to, że nikt się na tym nie skupiał, ale tu widać jak na dłoni, że oni z tego rynku broni wypadną na bardzo długo i to będzie takie wypadnięcie trwałe. No bo pewnie jakieś rzeczy takie, wiesz, najprostsze, nie wiem, kałasznikowa produkcja, amunicja do kałasznikowa, amunicja, jakieś takie rzeczy, nadal będą, ale takie, powiedzmy, nie wiem, czołgi, samoloty, no co oni powiedzą, możemy wam dać T-80, tak, no wiesz, to... Ale teraz bo produkujemy i mamy teraz na linii, nie? Już właśnie nikt tego nie odpowie w ten sposób. To nie jest takie proste. Bo T-80 to proszę mi pokazać funkelnówkę wyprodukowaną od podstaw teraz. Nie ma. Nie ma. To proszę mi pokazać funkelnówkę T-90, która powstała od podstaw. Nie ma. Wszystkie są przeróbkami starszych wariantów, uwspółcześnione, niektóre uproszczone, to zależy, ale nie ma. Od podstaw budowane są tylko BWP-3. A więc wiesz, oni mogą zdaniem na jakiś rynek, nie wiem, afrykański, jakiś, no nie wiem. Rynek afrykański dotychczas potrafił przyjąć każdą ilość rosyjskiej, poradzieckiej broni. Po sowieckiej takie, wiesz, nie? Ale też stają się wybredni. A teraz się rynek przeczesał z używanego sprzętu zachodniego starszych generacji, bo już niektórzy śmieją, że zaczyna być wojna zabytków, tak?
50-letni Leopard 1 A5 duński versus T62 i T55. Czyli symulacja na żywo walk z czasów szczytu zimnej wojny. Słuchaj, no zobaczymy, na którym oni miejscu będą, jeżeli chodzi o ten eksport. Natomiast ja się zgadzam z tobą, że to będzie spadek i w tym roku, i w przyszłym, i jeszcze w przyszłym, i cały czas jeszcze będziemy spadać, a perspektyw, żeby się odbić, dopóki bez oni nie uzupełnią swoich nakładów. Też. No ale bo to jest też takie, wiesz, że oni odbudowują, ale jak możesz odbudowywać, jeżeli cały czas tracisz? Ale oni będą musieli odbudować generalnie swój potencjał, więc po zakończeniu tej wojny będą produkować głównie dla siebie. No tak. No jeżeli cokolwiek chcą przynajmniej odbudować, to nigdy nie odbudują, w mojej opinii. Natomiast jeżeli cokolwiek chcą poprawić, tak, uzupełnić te braki, które teraz, te wyrwy, które powstały, no to nie ma szans w ogóle bez dużych inwestycji, no ale pytanie, kto miałby teraz wejść i pakować tam w przemysł zbrojeniowy i budować, nie wiem, nowe fabryki, skąd ludzi, no to jest bardzo trudny proces, tak? Jak tak patrzę, to z rzeczy nowych, które się pojawiają w Rosji, to tak, pokazane były teraz, że na kierunek do Woronerza idą skrzynki z fabrycznie już robionymi zestawami walki radioelektronicznej do montowania na pojazdach, takie w cudzysłowie cycuszki, bym powiedział, montowane, tak? To akurat nie głupie, no. Tak, nie, to nie jest głupie, to jest coś nowego. Ta armatochaubica kołowa Małka to jest też coś nowego. Modernizacja tej armatochaubicy podstawowej MSTA-S do standardu M to jest tylko modernizacja czegoś, co już było. Nie jest to nowe. No i nową rzeczą jest lżejszy wariant tego rakietowego miotacza ognia TOS-2 na podwoziu kołowym. No i są te systemy minowania narzutowego Ziemlie-Dielie na duże odległości, ładnych parę kilometrów to potrafi dawać. Poza tym, cokolwiek jest nowego, to się okazuje, że korzenie tego są w latach 80. Więc, no przepraszam, ale oni korzystają z rzeczy opracowywanych u schyłku Związku Radzieckiego, które z przyczyn najczęściej ekonomicznych nie weszły do produkcji w czasach Jelcyna, jelcynowskiej smuty, teraz to odgrzewają, ale to ani nowoczesne, ani w pełni skuteczne, ani też niestety przez to nie ma dobrego PR-u to coś i się nie będzie sprzedawać zbyt. No, tak jak mówię, no rynek jest zamknięty, będą produkować na siebie, zobaczymy. I to też takie, zgadzam się z tobą, nie będą jakieś zmiany przełomowe, technologiczne, czyli oni się będą cofać, jeżeli będziemy porównywać, tak, ze sprzętem azjatyckim czy amerykańskim. Ale moralnie będzie świeża produkcja. A, wiesz, i wzrost PKB cały czas będzie to dawać, no bo ktoś tam pracuje, nie? No ale z drugiej strony też dają pracę, więc to są takie też plusy. To jak roboty publiczne w Reichu III. Teraz mamy miejsce 5. Miejsce 5 dosyć bliskie chyba większości Polaków. W Rosji wraca, a tak naprawdę nigdy nie było podatku Belki. Podatku od dochodów z lokat bankowych, rublowych. Kiedyś było coś takiego, że on teoretycznie był, natomiast jego struktura polegała na tym, że nigdy nie był przez nikogo płacony. I tutaj my mówiliśmy w CEP-ach, jak to wyglądało, natomiast sytuacja zmienia się w 2023 roku, bo okazuje się, że jeżeli ktoś posiada na rachunku rublowym powyżej 1 600 000 rubli, no to zostanie opodatkowany nowym podatkiem, czyli to wszystko, co ktoś posiada powyżej 1 600 000, no nie jest jakaś nie wiadomo jak wielka kwota, tak? W tym momencie. Średnia pensja to 40 000 rubli, tak? No nie, no to tak, nie, no to nie porównuj, nie? No. Ja tutaj napisałem, że to jest głównie klasa średnia, czy klasa średnia plus, tak? No zostanie gdzieś tym podatkiem obarczona.
I ile oni zapłacą? Oni zapłacą 13% mniej więcej, czyli zostanie to potraktowane jako dochód, tak? Czyli i tu jest też taka różnica. W Rosji ten podatek nie jest automatycznie odciągany, tylko trzeba będzie go zapłacić przy To zeznaniu. teraz ważne pytanie. U nas podatek Belki to jest podatek od zysków kapitałowych, czyli masz Tu na też. lokacie, czyli Tu to nie też. jest tylko od tego, że jest sama lokata, znaczy jest depozyt, tylko jeżeli jest to lokata przynosząca powyżej inflacji jakiś przychód, tak? Tak, kiedyś było tak, że to było 5% powyżej stóp, natomiast tutaj te 1 600 000 jest jak gdyby podane tak... Jako sztywna kwota. Nie, właśnie nie. To jest, tutaj podałem w ten sposób, żeby nie komplikować tego wyliczenia, bo to wyliczenie jest jak gdyby zależne od stopy bazowej banku centralnego, depozytu i tak dalej. Natomiast to mniej więcej, jeżeli ktoś ma na lokacie przy średniej za 2023 rok, przy średniej tam 9%, bo tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o średnią w 2023, jest oprocentowanie lokaty bankowej, no to zapłaci właśnie od kwoty, którą uzyskuje, tak? Czyli musi mieć na lokacie 1 600 000 i jeżeli wypracuje tam powyżej tego 1 600 000 jakieś zyski, no to wtedy zapłaci. Czy przy tych oprocentowaniach to jest jakieś 150 000 rubli, z tego 13% zabiorą, Tak. a jest jakaś liczba, na pewno dokładnie wiedzą, ilu ma takie lokaty, no to i dlatego oszacowali, No że oni 100 się miliardów. spodziewają 100 miliardów, a więc wbrew pozorom, jak widzisz, to nie jest tak, że nikt nie ma, no bo myślę, że mają dokładne dane, no banki dokładnie wiedzą, ile jest lokat, o jakiej wartości, a więc przekazały takie informacje. Może się okazać, że część ludzi zapomniała o tym, bo w zeszłym roku było to zawieszone ze względu na COVID, wcześniej też, a wcześniej były inne regulacje. A więc może być tak, że ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, co niektórzy, że będą musieli zapłacić w przyszłym roku podatek za ten rok. Żyjcie. Niestety. No tak to ale to sięganie wygląda. do kieszeni rosyjskich obywateli jak najbardziej Natomiast jest na pewnym propsie. To pokazuje, bo to jest kolejny przykład, że rosyjskiemu rządowi brakuje pieniędzy. No nie robią tego, żeby zmniejszyć różnice tak społeczne. To nie jest janosikowe. Tylko chodzi o to, że po prostu budżet potrzebuje, a 100 miliardów, tu 100 miliardów, tam 100 miliardów się uzbiera, tak? Kilka bilionów w ten sposób. A skoro jesteśmy przy zbieraniu pieniędzy, no to mamy miejsce czwarte. No i my mówiliśmy, słuchajcie, do tej pory wielokrotnie o bankructwach ludności, że rośnie. No okazuje się, że skoro bankructwa ludności rosną, no to też bankructwa firm rosną. No i sytuacja robi się coraz mniej ciekawa, ponieważ mamy dane za pierwsze pół roku, jeżeli chodzi o Federalną Służbę Podatkową. No więc tutaj nie mamy podejrzenia, że one są zaniżone, znaczy zawyżone. I liczba spraw upadłościowych, jeżeli chodzi o firmy, które są już rozpatrywane, czyli trwają rozprawy sądowe, wzrosła tutaj w tym roku, czyli w tym półroczu, w pierwszym półroczu 2023 z 50 000 do 63 000, czyli o 1/4. Prawie. No i tutaj jest to kolosalny wzrost, tak mniej więcej mówią eksperci. W rezultacie system sądowniczy na ten moment jest przeciążony bankructwami i dochodzi do tego, że przez to, że on jest obciążony, to nie pojawiają się nowe sprawy. Blokują na wejściu rejestrację pozwów i tak dalej. Znaczy opóźniają, nie? Znaczy może nie blokują, ale opóźniają. A więc tu będziemy mieli też równie pochyłą, bo tego będzie przybywać. A teraz nie przybywa jedynie dlatego, że sądy nie mogą tego rozpatrzyć, bo jest po prostu kolejka pozwów. Więc zakładam, że majątki tych firm, które są tymi
dłużnikami rozpływają się coraz bardziej i szansa zaspokojenia przez wierzycieli jest już coraz bardziej iluzoryczna. Dokładnie tak. W 57 przypadkach nie udało się odzyskać i to jest fenomen, bo najczęściej jak firma bankrutuje, no to coś posiada, nie? W 57% przypadków, czyli w większości, ani jednego rubla dłużnicy nie odzyskali. Czyli nic. Przyszli, wiesz, nawet tego biura tam nie było. Wszystko było, nic nie było, tak? Szybki import-eksport z Chin. Komornik nie miał co zajmować, tak? Życie. Więc to jest rzadko spotykana jednak sytuacja. Oczywiście zdarzają się takie firmy w Polsce też, które się rozpływają i tam ani złotówki nie można odzyskać. Natomiast mówię, żeby tak jak w innym kraju, żeby 60% prawie nie można odzyskać, no to wygląda słabo. Branża windykacyjna ma się tam słabo. A zgadnij, w ilu procentach dłużnicy odzyskali, bo to też jest dobre. Udało się odzyskać 4,2% przypadków, tak? Zostały zaspokojone. A wiesz, swoją drogą mieszane mam do tego uczucia, bo z jednej strony jak człowiek wie, że za tym biegają w imieniu tego dziwne firmy handlujące wierzytelnościami plus komornicy, to mi tych akurat nie żal, ale tych, którzy rzeczywiści dostawcy, kontrahenci nie mają szans dostać tego, co uczciwie zapracowali, to jest przykre. No. Słuchaj, według Rostatu na dzień 1 września przeterminowane zobowiązania rosyjskich firm sięgnęły prawie 4,5 biliona rubli i jest to wzrost od początku konfliktu o ponad 700 miliardów rubli. No i tu oczywiście eksperci mówią, że tego jest prawdopodobnie więcej jeszcze, tak? To żeby tak natomiast patrząc w relacji do budżetu, to mówimy o ponad 10% wartości rosyjskiego budżetu na przyszły rok, bo jest 36 miliardów, a tu 4,5, znaczy 36 bilionów, a tu jest 4,5 biliona. Kurde, to prawie 15% całej gospodarki jest pod wodą. Tak, natomiast inna liczba jest ciekawa, bo okazuje się, że według znowuż Rostatu największy poziom przeterminowanych długów występuje w firmach produkcyjnych. Zaraz. Szeroko rozumianych produkcyjnych. No w tym wszystkim są też firmy produkujące teraz bardzo dużo firm produkujących dla wojska. No to skąd się biorą takie problemy? Czyżby wojsko nie płaciło na czas? Nie, pojawiają się zatory, że jedni drugim nie płacą i tak dalej. Branża cywilna oprócz branży wojskowej leży, bo w tym momencie wszyscy produkują dla wojska. I pojawiają się takie, też zatory płatnicze, że jeżeli coś tam nie robisz dla tego wojska lub ktoś ci był jak gdyby te pieniądze winny, to nie mając jak gdyby nowych kontraktów, no to ty popadasz w coraz większe te zadłużenie. I to jest jak gdyby bardzo ciekawe, bo tak, na drugim miejscu, no to był, ja obstawiałem, że detaliści i hurtownie, ale detaliści i hurtownie są na drugim miejscu, a na trzecim energetyka i na czwartym górnictwo. To górnictwo to widzieliśmy, bo widzieliśmy te straty, jeżeli chodzi o firmy za 2022 rok i tam w dużej mierze na to górnictwo akurat rosyjski węgiel się składa, bo oni jak te europejskie szlaki zostały zamknięte, to nagle im się to Eldorado skończyło. A tak dobrze pomagaliśmy im wychodzić z kryzysu, kupując tyle węgla rosyjskiego i kazachskiego. A teraz okazuje się, że ten rynek azjatycki jakoś wbrew temu, co nam się próbuje wmówić, no jakoś nie jest intratny, albo inaczej, sprzedają, ale ze stratą, jakby to powiedzieć. Bo te ceny są po prostu niewystarczające, żeby pokryć wcześniejsze zatrudnienie, wcześniejszy poziom kosztów. No a jak już o cenach mowa, to... miejsce trzecie i tu jest niespodzianka, słuchajcie, bo wszystko wskazuje i
tak było, jeżeli chodzi o ostatni tydzień. Ropa rosyjska, jeżeli chodzi o porty bałtyckie, była sprzedawana poniżej $60. A to jest cena z transportem czy bez? W obie bez. W obie bez. No to do tego dojdzie ten, w zależności dokąd transport, od kilkunastu do 20 kilku dolarów do tony, no ale generalnie rzecz biorąc, skoro ta cena spadła, no zależy, mówię dokąd, skoro ta cena spadła, to znaczy, że price cap działa. Wiesz co, to jest trochę też zbieg kilku rzeczy. Po pierwsze, mamy 4. tydzień spadku na Brencie, tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w czwartek pojawił się rozejm, jeżeli chodzi o Izrael i gaz. Tak. No i to też zostało przez rynki odczytane tak pozytywnie, tak, że może jest szansa tam na stabilizację, czy na jakiś taki dłuższy rozejm, nie? Zobaczymy. My tam dyskutowaliśmy z Wojtkiem Szewko. Wojtek mówi, że takich szans nie ma, no a jednak inwestorzy obstawiają, że takie szanse są. Ze względu na to, że Amerykanie będą mocno naciskać, żeby jednak do tego doprowadzić. Zobaczymy, jak będzie. Ja tutaj tego nie wiem. Natomiast pojawiły się informacje dotyczące blokady w tych duńskich cieśninach. No i okazuje się, że Duńczycy nie muszą blokować, no bo jak to ogłosili, to tak przypadkiem ta cena spadła. No i następna rzecz zadziałała, a więc amerykańskie listy. Tam pamiętasz, wpisano kilka firm, tam z Emiratów, z Macedonii. No i okazało się, chyba ta Macedonia też trochę tak zadziałała, bo greccy przewoźnicy, którzy wozili coraz mniej, ale wozili rosyjską ropę i nie przeszkadzały wcześniejsze sankcje, jakieś tam Unia Europejska im groziła, coś tam, no oni się tam nie uginali. Jak Amerykanie wpisali tą Macedonię i tych kilka tankowców, to nagle oni tak sami z siebie przestali. Otrzeźwienie przyszło. Tak, widocznie istnieje duża obawa, no bo Amerykanie, co tam jakieś greckie tankowce, wiesz, wpiszą jeszcze w przypadku, tak, jeszcze z przypadku zostaną wpisani, no i będzie dla nich problem. Nie chcą być wpisani, no i tutaj mamy 3 firmy takie greckie żeglugowe, Minerva Marine, Tena Maris i TMS Tankers, i wszystkie przestały, znaczy na początku listopada zmniejszyły, a w ostatnim tygodniu przestały praktycznie transportować rosyjską ropę. No i tak podaje Reuters, tak podaje Kepler. No i wszyscy oczywiście wiążą to z amerykańskimi sankcjami. Te firmy odmawiają jakichkolwiek informacji, czy będą wozić, dlaczego nie wożą i tak dalej. Natomiast no wiemy z ruchów tych tankowców, że zaczynają się przestawiać na dostawy na inne kierunki. Czy oni wrócą? No może kiedyś wrócą, tak? I pewnie dlatego nic nie mówią, bo może mają nadzieję, że może kiedyś te sankcje zostaną złagodzone. Natomiast pamiętajmy, że Grecy wozili rosyjską ropę, no chyba już, nie wiem, z 20 lat, tak? A więc no mamy wyłom. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Grecy posiadają i używali do wożenia około 100 tankowców. To jest dosyć dużo. Jeżeli chodzi o ten udział rynku, no to oni mniej więcej wozili tak 15, 20, 25% rosyjskiej ropy. To jest dużo. Sporo, tak. To jest dużo. Zobaczymy, wiesz, spadło do zera. Rosjanie część przerzucą na swoją flotę cienia, ale też przerzucą na inne tankowce, najczęściej występujące pod jakąś tam flagą Liberii czy jakiejś innej, tak? Wszystkie prawie tak występują. Natomiast jaki jest efekt? No wzrosły ceny frachtu rosyjskiej ropy. No bo jak mniej wozi, tak, no to ci, co wożą, mówią, no dobrze, no ale my chcemy więcej za to, możemy tam jeszcze jakiś jeden transport wam dorzucić, no ale musicie więcej nam płacić. W związku z tym
ponieważ cena fraktu znowuż zaczęła rosnąć, a ciebie interesuje ropa z dostawą. No bo co ciebie interesuje, bo porównujesz ropa z dostawą z Arabii czy z Iranu, ropa z dostawą z Rosji. No i w tym momencie, ponieważ jeżeli frakt rośnie, no to spada cena ropy. No i teraz Putin się wściekł, nakazał tym firmom, żeby sprzedawały powyżej. Natomiast no, na ten moment rynku nie mamy zmusisz. informacji. Jeżeli chodzi o Bałtyki, tam noworosyjsk chyba cały czas były powyżej, natomiast pojawiły się bodajże 1 czy 2 tankowce już poniżej. Przez to średnia tego Uralsa spadła w tym momencie do 61. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja ta światowa i na rynku ropy, no bo to jest zależne. Natomiast no, tutaj też mamy jakieś nowe pomysły Unii Europejskiej, Stanów, żeby egzekwować, tak? No najbardziej oczywiście skuteczna byłaby egzekucja przez tych Duńczyków. No ale czy do tego dojdzie? No ja mam tu pewne wątpliwości. Powiedziałeś, że w tym momencie nie jest potrzebne, żeby to wprowadzili, ale kto powiedział, że jednak nie będą wykonywać ruchów pokazujących przygotowania do tego? No, a to wystarczy. Zobaczymy, wiesz, no jeżeli te ceny będą niskie, to nie są dobre informacje dla Rosjan. I też widzimy, że to nie jest tylko kwestia cen, bo widzimy, że dyferencjał, czyli różnica pomiędzy ceną Uralsa a ceną Brenta zaczęła się zwiększać. Ona się od jakiegoś czasu zmniejszała, a teraz mieliśmy w październiku, że stanęło i w listopadzie zaczęła się zwiększać, czyli mamy sytuację powoli odwrotną, właśnie głównie przez wzrost cen frachtu. To jest główne. Czyli Rosjanom wiatr w oczy. A teraz słuchajcie, miejsce drugie. Na miejscu drugim komisarze walutowi. No i jak się okazuje, słuchaj, bo my mówiliśmy, że komisarze walutowi, za komisarzy walutowych będzie odpowiedzialny Rosfin Monitoring. Ale powstał nowy projekt rządowy, a dokładnie grupy posłów i senatorów, który gdzieś jest sygnowany przez rząd i który będzie chyba w tym tygodniu głosowany w Dumie Państwowej, gdzie proponuje się kary na poziomie 50 000 rubli dla pracowników, urzędników firm oraz zabranie 3/4 niesprzedanych rezerw. Tam masz te dwa dni, że tam musisz sprzedać, tak. I do tej pory nie było regulowane, co się ma stać, kiedy nie sprzedajesz, nie? No to teraz już ma być. To wystarczy awaria w banku i nie uda ci się sprzedać. A i panie, kara! Nie wiem, wiesz, tutaj to wchodzisz na jakieś takie nie? Czy co to wiesz, czy oznacza, że jak nie zrealizujesz, bo coś, no ja nie wiem. Ale ja tu widzę wojnę służb. Ja tu widzę wojnę służb o to, kto będzie mógł karać. No bo tak jak wymieniłeś, i właśnie, Federalna Służba Podatkowa. Jej konkurentem jest w tym momencie Federalna Służba Nadzoru Finansowego. Ich konkurentem jest sam Bank Centralny i do tego wszystkiego jeszcze Federalna Służba Celna. No, tak, bo Federalna Służba Podatkowa zaczęła się burzyć, że jeżeli chodzi o mandaty i w ogóle egzekucję podatków, to oni powinni. Bo wiesz, pierwotnie miał to robić Rosfin Monitoring, no ale ten Rosfin Monitoring ma monitorować, już i tak częściowo karze. No, stworzyłaby się taka nadsłużba, dlatego Federalna ta służba podatkowa jak gdyby bardzo mocno krzyczy, że to oni powinni, znaczy Rosfin Monitoring niech sprawdza i monitoruje, czyli wykona ale pracę. Karać, tak, robić pracę, ale karać to oni. Tak? Czyli więc... money collector to kto inny niż, fraud detector. No tak, mniej więcej taki chyba pomysł jest. Wydaje się, że Rosfin Monitoring ma najmocniejsze karty, no ale ta rozgrywka, że tak powiem, będzie jeszcze
procedowana w Dumie, no i tu może się różnie No bo to nie są okazać, drobne pieniądze. bo chętnych na to, żeby nakładać te mandaty lub je nie nakładać, jest dużo. Nie dziwię Bo się, to bo to nie jest będą małe raz, pieniądze. 2, 3, 4, jeszcze 5 służba służb. celna. Co 5 prawda nie służb. wiem, co służba celna. Nie, służba celna, no bo to dewizy, waluty, nie? Służba Ale nie celna tylko, to no, podatek eksportowy na wyjściu, tak, z towarów, więc już wiedzą, co się dzieje, to mieliby jeszcze więcej, gdyby mogli wpadać na rezerwy walutowe, jakie zostają po transakcji, nie? No więc wiesz, wszyscy zainteresowani, oczywiście jest pomysł, żeby wszyscy karali, ale chyba to nie przejdzie. No nie no, to nawet u nich taka składanka kar byłaby czymś spektakularnie nieoczekiwanym. Natomiast spektakularna jest data, kiedy chcą to wprowadzić, bo oni chcą to wprowadzić od 11 października, że firmy będą karane. 11 października, zaraz, czyli oni chcą w tym momencie zastosować, że prawo działa wstecz od momentu, kiedy oni zaczęli na przykład monitorowanie. Tak, bo 11 października wszedł dekret prezydencki. Dobrze, ale to oznacza, że tak naprawdę wszystkie firmy, które po tym czasie zanotowały pieniążki i już dawno je wypuściły, to na dzień dobry są winne. 3/4. Wszystko. Tak możesz wziąć genialny sposób na biznes. Jak chcesz kogoś zawinąć teraz, no ale był dekret. Tak. Nie zastosowaliście się, 3/4 się należy. Nie wykazaliście się rewolucyjną czujnością i w związku z tym musicie ponieść konsekwencje, towarzyszu. Co prawda rząd, co ciekawe, mówi, że to jest chyba niekonstytucyjne, no ale wszystko Oni znają to wskazuje, słowo? że tak, że prezydent będzie decydował, jak ma być. Bo No tak. tutaj już posłowie powiedzieli, że w takim razie petycja będzie do prezydenta, żeby on rozstrzygnął. No ale pomysł ciekawy, nie? Pomysł ciekawy, że dekret był, nie zastosowałeś się. To, że nie miałeś szans. Znaczy wiesz co, to ja nie wiem czemu tylko 3/4, no mogliby tak, czemu ja to bym całość zabierał, no. Dla przykładu. No ale może wiesz, teraz 3/4, a za miesiąc będzie poprawka i że 11 października jednak się należało wszystko. No, po co zostawiać? W dobrym duchu idzie ten system. Nie, ale niesamowite, tak? No nawet jak komuniści rządzili, to nie wymyślali chyba takich, żeby chociaż może i wymyślali, no. Ja nie wiem. To jest mniej więcej podobny duch. Podobny duch myślenia, tak, słuchajcie. Ja jestem pod wrażeniem. No. No i mamy, słuchajcie, miejsce pierwsze. Znowuż Rosjanom coś wypłynęło, co miało nie wypłynąć, bo okazuje się, że mamy informację z portalu analitycznego Federalnej Służby Podatkowej, do której dotarła gazeta Izwiestia, a więc nie są to szacunki rządu na temat ani szefa, bo najczęściej te dane, które tam publikują gazety, to się opieramy na tak zwanych szacunkach ministerstwa. To nie są dane, tylko to są szacunki. Oni mówią, że tyle powinno. I nawet bank centralny bardzo często też podaje szacunki i w Rosji podają szacunki, nie prawdziwe dane, tylko szacunki. Dzięki temu na koniec roku można wszystko powiedzieć. I tu się okazało niestety, że gazeta dotarła do danych systemu, no i okazało się, że w pierwszej połowie 2023 roku, wbrew temu, co mówi rząd, okazuje się, że spadł pobór podatków. No mnie to nie zaskakuje. Spadł o 1,5 biliona rubli. Mnie trochę akurat zaskakuje, no ale okej. 3,5-4% budżetu. To jest, słuchajcie, spadek, miało być 9,8, było rok wcześniej, przepraszam, a teraz jest 8,4, a pamiętajmy, że ten budżet w 2023 jest większy. Tak. No i teraz wyliczyli, słuchaj, że skoro oni zebrali teraz 8,4, to przypomnij mi, ile jest cały budżet. 36 bilionów.
Nie, to w przyszłym roku, teraz jest... Przyszłoroczny. Tegoroczny 33 biliony. Po zmianach budżetu. Miało być 29, jest 33. Tak, ale to po stronie wydatkowej. Wydatkowej. Znowuż. A po stronie przychodowej oni tak mniej więcej mówili 20, powiedzmy 6, nie? A przez pół roku zebrali 8,4. Czyli przez drugie pół roku zbiorą te 16. Pomnożą razy 2 niech będzie. Okres dywidend dołóżmy jeszcze trochę, to będzie 16, 17 plus połowa z tego 22 około. No nie, jeżeli przez pierwsze pół roku Maciek zrobili zebrali 8,5. No 8, 8,5. tak? Pomnóżmy razy 2 na koniec roku, będzie 16, ale jest okres 16. dywidendowy pierdoły duperele, więc ale on doliczą był też styczeń, jeszcze. luty. No to powiedzmy, że dokładam do tego jeszcze połowę jednego półrocza, czyli 8, 8, 16 plus 4, 20 nawet. Przedział między 20 a 22 biliony, ja zakładam, że mogą być przychody podatkowe. A planowane 26. Optymistycznie, bo moim zdaniem planowane jest 26, ale i tak optymistycznie, no okej. No niech będzie. Planowane jest 26, a nawet już więcej chyba wpisali, że zbiorą. No i teraz co jest jak gdyby ciekawe, bo ciekawe są szczegóły, bo w tym roku najbardziej spadł podatek od wydobycia kopalin, no i to mniej więcej spadło o 35%, jeżeli liczymy w rublach. Jeżeli liczymy w dolarach, to jest więcej, ze względów na te różnice kursowe. Natomiast podatek dochodowy spadł. No ale chwileczkę, zdaje się, że baza powszechna dla podatku dochodowego w postaci obywateli spadła, tak? No ale podobno realne dochody rosną, jak widać tak rosną, że podatki od tych realnych dochodów spadają. Ja dorzucę jeszcze może rzecz brutalną, ale inwalidzi, którzy wrócili, oni dostają od państwa rentę, może emeryturę, a ona jest w Rosji, zdaje się, już bez podatku. Jest opodatkowana podatkiem dochodowym? Nie wiem. Raczej nie jest. Nie pamiętam. Raczej nie jest. W związku z czym baza płatników podatku spadła o tych, którzy zostali na Ukrainie oraz o tych, którzy powróciwszy z niej dostają świadczenie od państwa, które jest już bez podatku dochodowego, więc co najmniej rozjazd o 1,5–1,5 miliona ludzi. I teraz tak, ten podatek od kopalin troszeczkę w drugim półroczu będzie lepszy, ale nie jakoś bardzo w stosunku do pierwszego półrocza. I teraz, gdzie oni mają, że tak powiem, możliwości zwiększonego poboru podatków? Jest tylko jeden podatek, który im rośnie. VAT. Jak dla mnie to VAT. No, VAT. No. Rośnie im VAT, bo wszystko jak gdyby, skoro ceny rosną i to z dosyć szybko, no to widzimy to na VAT-cie. Ten VAT rośnie, słuchajcie, wpływy z VAT-u rosną około 26%, co jak gdyby oznacza, że inflacja jest powyżej 26%, no bo raczej nie spodziewam się, że uszczelniają ten system, tudzież przybywa im tych płatników VAT czy firm, bo im ubywa firm, nie? A więc czy zwiększa się jakoś konsumpcja, bo ta konsumpcja jest albo taka jak w zeszłym roku, albo nawet jest niższa. A więc możemy sobie jasno też powiedzieć, że ta inflacja w Rosji jest wyższa niż wzrost VAT-u. I to im tak naprawdę ratuje. I to jest niezależnie, czy to będzie liczone sektorami, no bo mniej więcej wszędzie masz te podwyżki tych towarów, tak? Pomiędzy firmami, w stosunku do konsumentów i tak dalej, nie? Jaka jest średnia stawka VAT-u w Rosji? Ta typowa, najczęściej stosowana. Nie wiem. No, jeśli u nas jest 23, to u nich przypuszczam, to jest też co najmniej kilkanaście procent. Nie, wiesz co, musiałbym sprawdzić. No ale powiedzmy, że kilkanaście procent taki VAT u nich. Cały czas baza, od której jest naliczany ten procent, ciągle rośnie, bo ceny rosną przez inflację. No.
Krótkoterminowo dla rządu lepiej, ale krótkoterminowo. No dobrze, słuchaj, to teraz sobie przejdziemy do miejsca Zero. Czy kolejne kraje pójdą drogą Finlandii? Mamy, słuchaj, taką informację, że Finlandia, chyba jak ostatnio się spotykaliśmy, to o tym nie mówiliśmy. Wtedy że było, Finlandia... że 4 i w trakcie wyłączyli piąty punkt kontrolny, przejście graniczne, a w tej chwili został im 1 i to na dalekiej północy. No i teraz to wygląda, słuchajcie, mniej więcej w ten sposób. Chyba wiem, co chcesz pokazać. 2 kulki i armatka. Tak. To mniej więcej jest droga, która biegnie z Petersburga do Helsinek. Lądowa. Gdyby ktoś chciał samochodem. Tak. Z Murmańska nie jest aż tak daleko, natomiast, bo ktoś mówił, że tam jest normalna droga. No tak, jest normalna droga, natomiast no wokół raczej trudno się przedostać, oprócz tej drogi. No i teraz Norwegia rozważa również zamknięcie, a więc wydłuży się, że tak powiem, ta Norwegia droga. Jedno przejście graniczne z Rosją. Bo tam jest jedno tylko, tak. No jeżeli Norwegia zamknie, no to Rosjanie z tej strony będą odcięci. Ja już się śmiałem, że to będzie wtedy skandynawski gambit graniczny. No i wiesz, i teraz pytanie, oczywiście Rosjanie się tutaj, możemy podyskutować, zastrzegając się, że dosyć mocno zareagują. Pytanie jest tak naprawdę, co Rosjanie mogą zrobić, bo na razie nic nie robią. No i w sumie to pokazuje, że jak gdyby ten pomysł i zaognianie, znaczy eskalowanie ze strony Finlandii tej sytuacji, no okazało się skuteczne. Jak najbardziej, no ale to Rosjanie dostali tylko odpowiedź na to, co sami zaczęli robić. I jak zwykle są zaskoczeni tym, że ktoś ma czelność robić tak, jak jemu jest wygodnie. Ciągle ich to dziwi. Finlandia pokazuje, że ma charakter i że czasy lat 60., 70., kiedy Kreml w wielu sprawach decydował o tym, co Finlandia może, a co nie, dawno minęły. No tak, tylko wiesz, jest pytanie tego typu. To dalej, tak? Czy wiesz, czy to się jak gdyby skończy w ten sposób, że oni to zamkną, Rosjanie się z tym pogodzą, czy też musimy liczyć się jednak z jakąś reakcją? A zadajmy proste pytanie, jakie są potrzeby i czyje na tej granicy zasadniczo ośnieżonej i lesistej w tym całym zakątku Europy? Kto czego potrzebuje? Co? Finowie potrzebują czegoś z Rosji? No mogli jeździć, tankować tanie paliwo. Poza tym, co ich tam do Rosji mogło ciągnąć? No, wódka, bo w Rosji można było tą wódkę kupić o każdej godzinie i w każdym miejscu, podczas gdy w Skandynawii, zwłaszcza w Norwegii, no to zamykane są, jest ograniczona liczba sklepów, gdzie sprzedają alkohol i tylko w pewnych godzinach, a potem nie kupisz, bo walczą z alkoholizmem własnych obywateli, tak? Co powie za tym? No nie widzę więcej żadnych powodów. Rodziny porozrzucane tu i tam. Ja myślę, że te sytuacje związane z przerzutem rodzin w tą czy w tamtą, żeby się połączyły, to już dawno zostały zrealizowane i ktoś zamiast siedzieć w ruskiej biedzie woli siedzieć na fińskim lub norweskim socjalu, więc też tego problemu nie widzę. Największy problem jest dla Rosjan, którzy chcieliby korzystać z dobrodziejstw cywilizacji zachodniej w tych dwóch krajach. Wielu starało się kupować nieruchomości, zwłaszcza w Finlandii, bo lubią takie odludne tereny, no to mają teraz problem z tym, żeby tam dotrzeć do swoich nieruchomości, więc będą musieli je posprzedawać albo po prostu na razie na długi czas zamrozić użytkowanie, tudzież same inwestycje. Poza tym, jeszcze jakościowa stal może produkowana, czy to w Finlandii dla nich jest istotna. Jeżeli chodzi o rudę żelaza ze szwedzkiego zagłębia z Kiruny, Rosjanie mają własne źródła rudy, ale nie takiej dobrej jakościowo, więc głównie traci Rosja, nie kraje europejskie.
Tak, słuchaj, pytałeś się o ten VAT, ja sobie to sprawdziłem na rosyjskich tych. Tam jest, nie byłem pewny, tam jest mniej więcej, to też dla widzów, standardowa stawka jest 18%, Mówiłem, że kilkanaście. natomiast oni też stosują obniżoną 10%, tak, na niektóre towary. Ale średnia i tak jest kilkunastoprocentowa. I tam też oni chyba mieli obniżoną w COVID-zie. Nie wiem, jak wracali, ale tak jak u nas jest 23 standardowa, no to u nich jest to 18. No cóż. Dalej mnie fascynuje to, jak oni ukrywają tą swoją prawdziwą inflację. Ty sam zresztą mówisz, że stopy procentowe, ciągłe ich podwyższanie, to nie jest dobra rzecz. Według ciebie nie jest to dobre rozwiązanie, nie przyniesie właściwych efektów. No ale jednak zadaniem wysokich stóp procentowych jest wyhamowanie tejże inflacji. Skoro stopa procentowa jest na poziomie 15 punktów, zobaczymy, czy się to jeszcze przed końcem roku nie zmieni. Efektywnie po skali przychodów VAT-owskich jako przychody podatkowe państwa widać, że ta inflacja jest bliżej 26, powiedzmy, procent, no to naprawdę ta rosyjska gospodarka ma potężny problem i ani pewien doktor D, ani pewien doktor B no nie są w stanie mnie niczym przekonać, że gospodarka rosyjska ma się dobrze. Jeszcze sobie tam sprawdzam, bo oni chyba to podnieśli. Bo oni mieli do 2018 chyba 18, potem w 2019 podnieśli, z tego co pamiętam, na 20%, a więc chyba jest nawet 20%, a nie 18%. A więc, bo zaraz czymś chcieli dorównać do Europy. No. Natomiast tam było jakieś wykluczenie, pamiętam, w tym COVID-zie, a tak jak mówię... Ale oni zawsze stosowali pewne wyjątki, które były narzędziem do dyscyplinowania firm i tym podobnych. Tak, bo jest teraz 20%, do 2018 było 18%. No dobrze, słuchaj, przeszliśmy sobie przez te 11 punktów. 11 punktów. Zobaczymy, jak ta sytuacja, jeżeli chodzi o tą Finlandię, będzie się rozwijać, bo mi się jakoś wydaje, że Rosjanie jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Jakoś, nie wiem, tak dziwne byłoby, jeżeli by to zupełnie odpuścili, no natomiast no wszystko wskazuje, że Finowie no dosyć mocno, tak, się przy okazji jeszcze postawili. Właśnie uruchomili program budowy całej serii nowych okrętów wojennych, fregat, żeby nie było, na Bałtyk i w ciągu najbliższych kilku lat siły NATO dostosowane odpowiednio do warunków Morza Bałtyckiego i bardzo dobrze uzbrojone ulegną zwiększeniu. Nie wspominając już o tym nawet, że w razie czego nasze mieczniki, a zgodnie z planem, na tą chwilę nie wykazują żadnych zmian w tym planie, cięcie blach pod pierwszego naszego miecznika, czyli fregatę naszą na Bałtyk, będzie w styczniu przyszłego roku, czyli już niedługo. No tak nie jest, idzie na Bałtyku Rosjanom, nie idzie. No dobrze, słuchajcie. Myślę, że możemy się pożegnać, podziękować. Jak najbardziej. Życzyć przyjemnego wieczoru niedzielnego. Wszystkiego dobrego. Tak, zaapelować do Was, żebyście mieli sympatyczny nowy tydzień. A jeżeli się podobało, to żebyście uruchomili swoje lajki, które pomagają nam lepiej rozdawać materiał w internecie i pomagają lepiej go pozycjonować. Z góry za nie dziękujemy, żebyście wspierali nasze kanały, żebyście udostępniali nasze materiały, żebyście dawali radę z reklamami. Obydwa kanały, Kremlinka Show i Kapitan Lisowski, są dla Was, a będąc dla Was, staramy się, żeby były one jak najciekawsze. Tak jest. To jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, trzymajcie się. Miłej nocy. Pozdrawiamy serdecznie, cześć. Cześć.